Zapraszam na kanał Cynicznie po polsku. Dziękuję również pięknie za wszystkie subskrypcje i polubienia. Rynki nie szybciej albo lepiej, ale uważam, że szybciej dyskontują efekt i wynik rozgrywek na rynku, czy to wojnie, czy to rynku gospodarczym w tej rozgrywce. Przykład samej eskalacji zbrojnej Rosji w stosunku do Ukrainy, kiedy indeksy zaczęły wcześniej spadać niż dowiedzieliśmy się, że wojna wybuchła, i w momencie, kiedy Putin zaatakował, rynki jakby sięgnęły dna i to była najlepsza okazja do zakupu. Coś, co irracjonalne może być z perspektywy takiej racjonalizacji giełdy gospodarki, to dla spekulanta jest takim typowym zachowaniem, że rynki dużo wcześniej dyskontują wydarzenia z tego względu, że w polityce, w armii, wśród decydentów są ludzie. Ci ludzie rozmawiają z innymi ludźmi, tak jak w Stanach Fed, to jest ta sama, można powiedzieć, klika albo grupa znajomych. Ja nie wierzę w to, że te informacje nie przeciekają i z góry zakładam jako spekulant, że te informacje muszą prędzej czy później na rynek wypłynąć, ale nie do szerokiej publiczności, tylko są wykorzystywane do spekulacji. Nie bez powodu fundusze hedgingowe, jak wiecie, badają aktywność floty Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy w tamtym roku bardzo dużo informacji na temat zapotrzebowania zdjęć, na temat zdjęć satelitarnych i to z funduszy hedgingowych odnośnie flot koło Iranu między innymi, albo Arabii Saudyjskiej. I tak samo tutaj uważam, że wszystkie informacje, które są podejmowane na wysokim szczeblu, nawet w Rosji, bądź ruchy, które są nieuniknione, na przykład malowanie tych kółek Z, identyfikowanie pojazdów, było już interpretowane wcześniej przez fundusze hedgingowe jako dobry bet na granie na wojnę. Oczywiście się zgodzę z panami, że ta wojna już mniej przypomina konflikt militarny, znaczy militarnym jest konfliktem w obrębie Ukrainy, ale jest to już konflikt gospodarczy i ekonomiczny i ja bym nawet postawił większą tezę, że jest to konflikt o zerwanie tych stosunków hegemonii dolara po Bretton Woods, który w tej chwili wygląda w ten sposób, że Stany Zjednoczone, tak to wygląda, trzeba sobie spojrzeć w twarz, okradają poprzez dodruk cały świat. Oczywiście moglibyśmy stwierdzić, że wolałbym żyć w państwie, znaczy w świecie Stanów Zjednoczonych niż w świecie chińskim bądź świecie rosyjskim i nawet bym pozwolił na to, żeby mnie w ten sposób ogradali, bo ta wizja świata wydaje się lepsza. I teraz wracając do tego konfliktu i żebyśmy jakoś rozwinęli tą dyskusję, chciałbym postawić taką tezę, że rynki dużo wcześniej dyskontują te rzeczy, o których rozmawiamy, i na rynku jest takie bardzo ciekawe powiedzenie: powiedz mi, czego nie wiem, bo jeśli czegoś jesteśmy pewni i już to wiemy, to znaczy, że rynki już dawno te informacje zdyskontowały. Obecnie uważam, że rynki dyskontują w kategoriach militarnych, to myślę, że panowie lepiej się wypowiedzą, kto ma większe szanse na wygraną, ale myślę, że w kategoriach ekonomicznych rynki dyskontują już możliwy zamach na świat dolara i też możliwy zamach na prawo własności, bo do tej pory jednym z większych paradygmatów na rynkach światowych, szczególnie dla oligarchów bądź bogatych ludzi, było to, że nawet jeśli żyją w autorytarnym państwie, powiedzmy Rosji, Chinach, to mają Zachód, państwo prawa, w którym mogą kupić mieszkanie w Londynie, jacht, posiadłość, przechowywać pieniądze w banku i teoretycznie czują się bezpiecznie. To, co zrobił Zachód, oczywiście uważamy, że w słusznej wierze, powoduje, że ten pokój światowy albo prawo zostaje w jakiś sposób nagięte. Uważam, że słusznie, ale to będzie miało bardzo duże konsekwencje dla samego dolara i może się odbić na Bitcoinie. Ja w tych kategoriach odbieram ten konflikt, bo zawsze szukam rynku bądź waloru, który jest w stanie, na którym jestem w stanie zabetować tą rzeczywistość, pod którą gramy. I w tej chwili obecnie uważam, że dobrym betem na tą rzeczywistość jest krypto, wbrew pozorom, które ma upaść prędzej czy później, ponieważ cały system dolarowy przestaje być przewidywalny, nawet
te stałe elementy polityki międzynarodowej, jak rezerwy walutowe. Tak, ostatnio zadałem takie pytanie, czy Putin wiedział, że jego rezerwy to są zapisy na rachunkach elektronicznych w postaci cyfrowej banków korespondencyjnych w systemie SWIFT i jakoś tego nie przewidział. A drugim zamachem, jeszcze ważniejszym w tym wszystkim, w tej całej eskalacji ekonomicznej jest to, że jest zamach na złoto i na brak wymienialności światowej złota. Czyli Rosja, przygotowując się na potencjalny konflikt, gromadząc rezerwy, Chiny dostały jasny sygnał, że mogą nie mieć gdzie wymieniać i na co w tym systemie, w odcięciu od systemu dolarowego, złota. I jest problem, a to oznacza już bardzo dużą eskalację i być może trzecią wojnę światową. Czyli myślę, że bardziej Rosja ma problem z silnymi Chinami, bo im Chiny silniejsze, no to lepiej mieć hegemona za Wielkim Morzem niż pod własną granicą, tak uważam. Ale już w kontekście Kaliningradu i tego, co się dzieje na Ukrainie i wracając do spekulacji, to myślę, że im dłużej będzie ten konflikt trwał, a Rosja, opierając się na danych dotyczących zaangażowania samych Rosjan, tej propagandy, która tam się dzieje, i Rosjanie odbierają tą wojnę już osobiście, patriotycznie, chyba że się mylę, ale z moich badań, rozmów z Rosjanami jest bardzo dużo osób, które po prostu popierają Putina, ale bardziej popierają matuszkę Rosję i mają to w genach trochę. Nawet jeśli nie chcieli ginąć za Stalina, to ginęli za wielką matkę Rosję. Także uważam, że największym jakby takim wyzwaniem dla mnie, dla nas ze strony spekulacji jest obstawienie, jak ten konflikt będzie wpływał w Polsce na różnego rodzaju inwestycje. I tutaj na przykład, podam Państwu przykład, co wynikło na przykład z wczorajszych rozmów na Biforze, okazuje się, że wiele funduszy inwestycyjnych, które inwestuje w nieruchomości, woli wybierać nieruchomości po zachodniej części Wisły, co już sugeruje pewien bet na przyszłe wydarzenia. Dla mnie ten konflikt przypomina konflikt o Krym, kiedy dwa słabe państwa europejskie, Rosja i Turcja, czyli Imperium Osmańskie, ja już mówię o wojnie krymskiej, walczyły o wpływy nad Morzem Czarnym. Oczywiście Rosja w tamtych czasach też wysuwała podobne roszczenia jak teraz w stosunku do Ukrainy, ochronę ludności rosyjskojęzycznej. No, Grecja była wtedy w Imperium Osmańskim, można powiedzieć. I myślała, że jest na tyle silna, że jest w stanie tą wojnę z o wiele słabszym przeciwnikiem wygrać. Różnica jakby w spekulacjach do tamtego okresu i obecnego, bo jakby dążę do tematu, że po tej wojnie nadeszła tak zwana odwilż sewastopolska po przegranej Rosji pod Krymem, no ale ona wynikała z wielu czynników i jest podobnych dzisiaj. No jakby wyobraźcie sobie, że Rosjanie mieli tak jak dzisiaj problem z zaopatrzeniem. Ciągły problem Rosjan. Rosjanie nie mają tylko problemu z zaopatrzeniem, kiedy wykorzystują głębię strategiczną. Czyli jeśli Napoleon im wiedzie mocno pod Moskwę, to wtedy nie mają problemu z zaopatrzeniem, bo to zaopatrzenie jest blisko. W przypadku wojny krymskiej sytuacje państwa zachodnie rozwiązywały siłowo. Teraz mamy podobny problem, ale z racji broni jądrowej jest zupełnie inny bet na tą rzeczywistość, mówię ze strony spekulacyjnej. Także tłumaczę często w naszym gronie spekulacyjnym, że tak samo nie powinniśmy rozpatrywać świata przed Bretton Woods i po Bretton Woods, albo przed New Dealem i po, kiedy mieliśmy standard złota, a potem odeszliśmy od tego standardu złota. I tak samo świat w kategoriach wojskowych i za tym idąc, kiedy wojna jest przedłużeniem dyplomacji, zupełnie się zmienił od czasu broni jądrowej, czyli broni ostatecznego rozwiązania. Także uważam, że sytuacja jest podobna do wojny krymskiej. Może nadejść odwilż taka sewastopolska, kiedy Rosja zniosła poddaństwo, były reformy w Rosji, otworzyła się trochę na świat, była bardziej kapitalistyczna, powstała tam giełda, rozwinęła się na akcje, a nie tylko papiery dłużne, które Rosja emitowała. Także myślę, że w tym wypadku może być ten scenariusz pozytywny, ale ja obstawiałbym o wiele
szerszy bet. I teraz wyjaśnię, na czym ten bet polega. Ja uważam, że skoro Rosja wie i zabetowała, ja mówię bet, czyli zakład, Putin zabetował, że jest w stanie w ciągu 3 dni podbić Ukrainę w tej swojej bańce informacyjnej i to zrobił. Tak jak wielokrotnie liderzy historycznie różnych państw podejmowali dziwne decyzje i Napoleon nie był w tym lepszy, i Hitler, i Imperium Japońskie też próbowało zmienić tą rzeczywistość, stawiając na swoją wersję wydarzeń, oczywiście z różnym skutkiem. I teraz tak, w kontekście spekulacyjnym i historycznym my zawsze nie wiemy, jaka mogła być alternatywa. Jakby opieramy się na sytuacji, którą już znamy, ona się spełniła i możemy ją tylko i wyłącznie analizować. Nie wiemy o scenariuszach, które się nie wydarzyły, czyli albo które mogły się wydarzyć, po prostu się nie wydarzyły. Słyszeliście o wielu, była taka osoba w Związku Radzieckim, która nie uruchomiła przycisku wysłania bomby atomowej, no i teoretycznie ta sytuacja się nie wydarzyła, więc nawet nie jesteśmy w stanie tej osobie być wdzięczni za to, że zapobiegła pewnym wydarzeniom. I to jest pewien błąd analityczny, który występuje w myśleniu pewnych futurologów. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie są konsekwencje działań, jeśli tych konsekwencji nie będzie. Czyli nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czemu zapobiegamy, skoro nie ma tego efektu. Monachium było takim błędem i pozwolenie Hitlerowi na różnego rodzaju resentymenty wynikające z I wojny światowej i w tej chwili uważam, że świat ma podobny bet na rzeczywistość. Wracając do tego tematu broni jądrowej. Rosja uważa, że jest w stanie wygrać, ale jest w stanie też nie przegrać ze względu na broń jądrową. No nie jesteśmy w stanie pokonać kraju, który jest w stanie zniszczyć każde państwo na świecie. Kolejna sprawa. Stany Zjednoczone wychodzą z perspektywy, ja mówię z perspektywy spekulacyjnej, jak w tej rzeczywistości na to patrzę, jak obstawiam rynek. Że Stany Zjednoczone nie są w stanie tej wojny wygrać, ale nie są w stanie tej wojny przegrać, ale dopóki mają dolara, to Rosja nigdy nie wygra i Chiny też. Dlatego ta wojna skupia się w tej chwili na dominacji dolarowej, bo tak naprawdę świat wygląda w tej chwili po Bretton Woods, że jakbyśmy grali w Monopoly, to Stany Zjednoczone są krupierem, wydają pieniądze za domy, jest jakaś rozgrywka między Chinami, Europą, Rosją czy Arabią Saudyjską, a i tak potem pieniądze w systemie dolarowym wracają do Fedu, z Fedu potem wypływają, nie ma pożyczkodawcy ostatniej instancji wyższego niż Stany Zjednoczone, no bo teoretycznie komu byśmy wisieli kasę Jowiszowi, Marsowi, to nie ma żadnego znaczenia, więc jakby rozkładając ten świat na czynniki pierwsze, chodzi przede wszystkim tylko i wyłącznie o władzę. Władza się wykarmi, władza sobie wyemituje walutę, a jedynym czynnikiem, do którego służą pieniądze, to system kredytowo-konsumpcyjno-bankowy, nie? W którym my pracujemy, wierząc, że to pieniądze do czegoś służą, je wydajemy. No i wracając do tej sytuacji, uważam, że wbrew pozorom Chiny nie są w tak komfortowej sytuacji, Rosja też nie jest w tej komfortowej sytuacji, bo wracając jeszcze do lat 70., kiedy Chiny otworzyły się na świat dzięki tej dyplomacji ping-pongowej, to jak poczytamy sobie Kissingera, to się okaże, że Stany Zjednoczone wtedy miały 2 wyjścia. Albo w swojej strefie wpływów budować się ekonomicznie, czyli w Ameryce Północnej i Południowej, czyli mówię o Meksyku, albo stawiając na Chiny, wyłączyć te Chiny z systemu komunistycznego i rozbić ten system. Wtedy była gra o to. Oczywiście popełnili błąd, błąd. Na samym początku wygrali dzięki temu, ale teraz wahadło historii przesunęło się za daleko i są z dużym problemem. I teraz nie wiem, czy zauważyliście, bo to trzeba badać w kategoriach spekulacyjnych, co się dzieje w Ameryce Południowej i w Meksyku. Okazuje się, że tam są bardzo duże inwestycje amerykańskie, te państwa są wzmacniane, nie słychać o tych w mediach, a jednocześnie na szlakach kontenerowych z jakichś dziwnych przyczyn dla nas, ekonomistów i spekulantów niewiadomych, tych kontenerów brakuje. Tak jakby, nie wiem, w Polsce nagle brakowało Europalet i nikt by nie był w stanie ich z kawałka drewna ściągnąć. I dla mnie w tym układzie są to elementy wojny gospodarczej i podejścia takiego merkantylistycznego tylko w blokowaniu
przepływów handlowych w postaci albo drogiego transportu, albo braku kontenerów, albo blokowania portu, bo te statki stoją. No jakoś nie wyobrażam sobie, żeby statki czy kontenery potrzebowały większej covidowej, jakichś covidowych badań, to są tylko narzędzia. Także uważam, że ta wojna nie tylko trwa, jakby jest na Ukrainie czy tam w Syrii, już od Trumpa jest trzecia wojna światowa, tak uważam. I w kontekście ekonomicznym i gospodarczym. I Stany Zjednoczone panicznie próbują to odwrócić. I ten element Rosji, Ukrainy jest tylko jednym z elementów tej wojny, a na końcu Putin używa jednego argumentu, którego Stany się boją. Chcę, żebyście płacili mi za ropę w rublach. Nie chcę już dolarów, nie chcę euro. Płaccie mi w rublach. Także te słowa, uważam, są na tyle ważne, że pokazują, jaki jest kontekst tej wojny i o co jest wojna. No to w kategoriach wojskowych. Jakby spekulanci wychodzą z kategorii betu, euforii i paniki. Kiedy mamy euforię, to mamy najlepsze bety na spadki, bo jest, powiedzmy, tak zwane powiedzenie stare giełdowe, kiedy kaczki zaczynają kwakać, trzeba je nakarmić. Czyli kiedy przyjdzie taki tłum, to my jesteśmy w tej chwili w stanie ich nakarmić naszymi pomysłami, wiedzą i tak dalej, nie? I tak samo jest na rynku. Kiedy wszyscy rzucają się na akcje, prawdopodobnie występuje największy popyt, największa cena, ludzie zabijają się o dany towar i możemy zrealizować zyski. W kategoriach wojskowych, jeśli byśmy chcieli sobie to wyobrazić, żebyśmy Państwu nakreślić, jak to działa, mamy na przykład 41 rok, Niemcy wygrywają Barbarossę, czyli mają plan Barbarossa, są pod Moskwą. Gdybyśmy czytali wczesne gazety w tej bańce informacyjnej, można zrobić taki eksperyment, utworzyć sobie strony internetowe, nagłówki gazet 41 roku, bo my spekulanci tym się zajmujemy. Nie chcemy żyć w bańce informacyjnej, chcemy wiedzieć, jak ta rzeczywistość wygląda naprawdę, to futurolodzy popełniają, uważam, jeden błąd. Myślą kontynuacyjnie, czyli jeśli coś wzrosło 10%, rośnie kolejne 10%, czy na przykład wykładniczo i nie ma końca. W spekulacji liczy się akcja i reakcja. W kategoriach wojskowości, to ten przykład podaję, jeśli byśmy w 1941 roku popatrzyli na Niemcy, Niemcy podbiją cały świat. Sojusz z Japonią, wygrywają z Rosją, w Afryce Rommel, Wielka Brytania osamotniona, wydaje swoje rezerwy, Amerykanom płaci, Ameryka jest neutralna. Po prostu jakbyśmy patrzyli na tę rzeczywistość, byśmy spotkali się, rozmawiali, powiedzielibyśmy, Stany Zjednoczone są w ciężkim położeniu, nie walczyły od I wojny światowej, nie mają silnej armii lądowej, mają marynarkę, co oni zrobią, nie? Są osamotnieni. I teraz tak, mamy w tej chwili ten bet, gdzie Hitler, można powiedzieć, pycha kroczy przed upadkiem i był w najlepszej formie. Następuje Pearl Harbor, wypowiedzenie wojny Hitlera Stanom Zjednoczonym i wkraczają wtedy Stany Zjednoczone do gry. Bet się zmienia, sytuacja zmienia się 180 stopni. Giełdy po Pearl Harbor w Stanach Zjednoczonych zaczynają rosnąć do góry. Czyli w najgorszej sytuacji teoretycznie. Czyli rynek dyskontował słabość Stanów Zjednoczonych do czasu podłączenia się do wojny. I tak jakby gramy na tą rzeczywistość. Obecna sytuacja, uważamy, że Putin jest mega silny, straszy, dopóki straszy, nie wyciąga broni, rynki reagują, leci giełda rosyjska, reagują rynki zagraniczne, następuje wojna, jest najniższy punkt na WIG-u 20 800, jest najniższy punkt na Nasdaqu, na krypto, wszystkie indeksy od tego czasu są w górze. Czyli akcja, reakcja. I teraz ja dążę do takiej tezy, że jeśli tak byśmy spojrzeli na świat, kolejny przykład geopolityczny. 5 lat temu mieliśmy bardzo takie silne dyskusje na temat Chin i jednym z paradygmatów, bo takimi paradygmatami możemy się posługiwać, było to, że Chiny mają w garści Stany Zjednoczone, ponieważ mają dług Stanów Zjednoczonych i w każdej chwili mogą te Stany Zjednoczone popłynąć, tak? Jakby zacząć wyprzedawać obligacje, papiery skarbowe i mają je w garści. Spekulanci wtedy tłumaczyli to, że tak naprawdę jeśli wisisz bankowi 1000 zł, to jest twój problem, ale jeżeli wisisz temu samemu bankowi 10 milionów, to jolo, to jest problem banku, nie? I tak samo w tym wypadku
Amerykanie odpalili ostatnio w ciągu 5 lat drukarkę, bo oni nie muszą tych dolarów trzymać w skarpecie, nie muszą tych dolarów trzymać w sejfie. Oni w każdej chwili z racji oszczędności papierów i będą eko, wydrukują sobie tyle dolarów, ile chcą. No i ten paradygmat został złamany. Tego paradygmatu nie ma, nikt o tym już nie rozmawia. Nie ma, jakbym powiedział Jackiem, nie ma perymetru siły na papiery skarbowe w posiadaniu Chin. Co się okazało dalej? Kolejny paradygmat. Rosja ma duże rezerwy walutowe, kupuje rezerwy złota, czyli mamy ten high i nagle dochodzi do wojny i się okazuje, że tych rezerw nie ma, bo nie są dostępne. Nie ma też złota, bo nie ma jak je wymienić na Comexie i z kim. Nie ma też jachtów, nie ma domu w Londynie, nawet Chelsea nie ma. Jakby chcę Państwu narzucić, ale podpowiedzieć taką narrację spekulacyjną, którą my inwestorzy myślimy, że jeśli teraz jest zajebiście, to sytuacja może się zmienić, jeśli obstawimy beta i będzie źle, czyli pycha kroczy przed upadkiem. I tak samo w kategoriach geopolitycznych Hitler przegrał, Japonia przegrała, pomimo tego, że Yamamoto mówił, że obudzą śpiącego tygrysa czy smoka, tak? I tak samo myślę, że w swojej bańce informacyjnej Putin na podstawie fałszywych pewnie danych wśród swoich doradców myślał, pycha kroczy przed upadkiem, że jest w stanie wygrać tą wojnę, tak jak Hitler do końca wierzył, że jakieś Wunderwaffe pozwoli mu ocalić się przed klęską, a nawet, że jeszcze w ostateczności dogada się z aliantami i razem ruszą z powrotem na Rosję, nie? Na Związek Radziecki. Także spekulanci w obstawianiu betu czekają na ten moment, kiedy te oczekiwania, expectations są najwyższe i kiedy one zaczynają działać na niekorzyść tej strony, która obstawia, bo i cena jest wtedy najwyższa i stawka jest najwyższa, o którą gramy. Więc teraz pytanie jakby ze strony geopolitycznej i wojskowej, czy czasami nie mamy takiej sytuacji, że Rosja już ten paradygmat o jej reformowanej armii przez ostatnie 6 lat, czy od Gruzji został złamany. I ja stawiam taką tezę już spekulacyjną, czy czasami nie mamy zbyt dużego paradygmatu o sile nawet chińskiej armii w kontekście Tajwanu i nawet sile i wpływach chińskiej ekonomii. Bo też zadaję takie pytanie zawsze sobie, że w tych państwach autorytarnych, gdyby w Chinach było tak dobrze, to Amerykanie przynosiliby swój kapitał do Chin i uciekaliby z tych kapitalistycznych, upadających Stanów Zjednoczonych. A teraz mamy układ sił w taki sposób odbierany przez spekulantów, że nie ma alternatywy. Stany Zjednoczone są jedynym państwem potencjalnie prawa dla swoich mieszkańców, gdzie kapitał jest w stanie pójść na wojnę z Trumpem, pójść z nim do sądu, ochronić swój kapitał, gdzie rządzą prawnicy. Chiny nie mają takiej możliwości, Rosja też. Ja zadaję sobie pytanie z strony spekulacyjnej, jeśli stawiam na kapitał, który na świecie powinien wygrać, bo nuklearki chronią kapitał, jakby wracając jeszcze do tematu Imperium Japońskiego bądź Związku Radzieckiego, jedynym jakby sposobem przełamania dominacji układu brytyjsko-amerykańskiego przed II wojną światową była wojna. W tym, jeśli tamte państwa miałyby broń jądrową, myślę, że do tej wojny by nie doszło, ewentualnie byłaby nie do wygrania w tamtym układzie. I teraz wracając do mojego pytania, czy czasami nie mamy takiego paradygmatu o sile Chin zbytniego i czy właśnie, że przez fakt, że Stany Zjednoczone nie są w stanie przegrać wojny, ani Chiny nie są w stanie przegrać wojny, to wracając do tych podstaw kulturowych, państwa prawa, poszanowania własności, czyli Stany Zjednoczone i tak nie wygrają, bo nie mamy alternatywy. W przypadku rozpadu, jakby przejścia z funta na dolara podczas II wojny światowej, to zmienialiśmy tylko i wyłącznie adresy, czyli z jednego systemu podobnego prawa do drugiego i poszanowania dla prawa. I jeśli Ukraina się obroni, to prześcignie gospodarczo Polskę, myślę, że bardzo mocno. Potencjał na Ukrainie jest dużo nawet większy niż w Polsce, a nawet jeśli będzie poza strukturami unijnymi i dać jej się rozwijać, oczywiście z wolnym dostępem do rynku Unii Europejskiej bądź rynków światowych, jest w stanie to zrobić. Jedynym problemem chyba na Ukrainie są oligarchowie, nie?
i duże rozwarstwienie społeczne, bardzo duże rozwarstwienie społeczne. W Kijowie przed wojną, no myślę, że to jest większe miasto niż Warszawa. Myślę, że więcej bogactwa, tam więcej Lamborghini jeździ po ulicach, jeździło, tak? I uważam, że pod względem potencjałów jest taki niewykorzystany potencjał. Zresztą to jest państwo buforowe, więc nikomu nie zależało, żeby tam działo się dobrze, nie? Tak jak kiedyś w Białorusi. No i tyle. Jeśli Ukraina się obroni, ja bym tam inwestował, nie? Chociaż z drugiej strony jest to ryzykowne. Polska może na tym zyskać, ale to jest takie jak z obligacjami Carstwa Rosyjskiego. Do tej pory z tych bezpiecznych inwestycji przodkowie czekają na zyski z dywidendowych spółek wydobywczych z 1900 roku. Tak? Także jest duże ryzyko na wschodzie. Nie? I uważam, że im dłuższa eskalacja na Ukrainie, i myślę raczej, że Putin na dzień dzisiejszy nie odpuści, a nie sięgam tak daleko w przyszłość, to uważam, że polska waluta będzie słabnąć przez to. Nie? Czyli będziemy krajem przyfrontowym, o tak powiem, albo przy państwie, które jest w stanie wojny, bo to zmienia bardzo dużo między innymi w funduszach, które w komitetach inwestycyjnych i w założeniach, jeśli mają inwestować w bezpiecznych miejscach, to na pewno myślę, że będzie dużo zamieszania na rynku nieruchomości, ale i w pozytywnym i negatywnym. Nie chcę jak analityk brzmieć, ale na to stawiam. I uważam, że dolar powinien pójść do góry, raczej złotówka osłabnie, nawet wbrew polityce NBP-u, który będzie próbował interweniować. I myślę, że może to się skończyć jakimś scenariuszem mini Turcji nawet, z atakiem spekulacyjnym na złotówkę. Nie? No i zobaczymy. Ja bym na to stawiał obecnie. No i większego beta mam na krypto, ale to wynika ze złamania zasady takiej praworządności wynikającej z prawa własności. W tej chwili, tak jak powiedziałem na początku, oligarchowie, nawet zwykli ludzie widzą, że bezpieczeństwo trzymania poza granicami kraju pieniędzy w bankach, w nieruchomościach, mówię też o oligarchach, jest żadne, nawet w złocie, więc jedyną opcją jest krypto i stawiam może, żebyście wiedzieli, jaka jest moja koncepcja. Ja często stawiam bety na coś, co jest irracjonalne, ale bardzo dużo ludzi jest w stanie w to uwierzyć. Był kiedyś taki zakład na Bitcoin Casha kontra Bitcoin. Bitcoin Cash miał zrobić operację Dragon Slayer, czyli pokonać Bitcoina. I ja w to nie wierzyłem, ale z drugiej strony bardzo duże pieniądze postawiłem na to, że bardzo dużo ludzi w to uwierzy, więc jakby tak myśli spekulant. I w tej chwili uważam taki sam bet na polską złotówkę i że może nastąpić atak spekulacyjny na złotówkę, bo wszystkie czynniki są taką okazją do tego. Jakbym był spekulantem o wiele większym zasobie gotówkowym, to myślę, że taki atak byłby w stanie przeprowadzić w tej sytuacji geopolitycznej. Szczególnie, kiedy wystarczy jakikolwiek incydent na granicy, nie wiem, nasłane służby, które będą, ostatnio chyba się kamieniami rzucali na białoruskiej granicy i polskiej. Jakaś rakieta, która gdzieś tam zabłądzi. Dla mnie to jest taka beczka prochu, gdzie Putin może, jeśli nie został jeszcze w tej chwili zdjęty, eskalować ją w różnych regionach świata, żeby odwrócić uwagę od Ukrainy i uważam, że jest w stanie posunąć się do wszystkiego, żeby tą swoją władzę utrzymać. Chciałbym, żeby najlepiej popełnił potrójne samobójstwo albo upadł 7 razy na nóż, nie wiem, tak jakoś dziwnie, albo dostał nagle zawału, bo wtedy pewnie byśmy mieli tę odwilż, ale dopóki ta klika tam rządzi i jeszcze jest ta narracja, że Wielka Rosja jest atakowana. Boję się po prostu, że Rosja się utwardzi. Była wielokrotnie za żelazną kurtyną. To jest inny stan, Rosja to jest stan myślenia i tego się boję i na to stawiam też niestety. I myślę, że ten konflikt z Ukrainą będzie kontynuowany niestety i obawiam się, że polska gospodarka przez ten okres czasu będzie nie tyle miała problemy, że będzie to się odbijać na złotówce. A bet na krypto wynika z tego, że myślę, że irracjonalne wzrosty nas czekają ze względu na brak bezpieczeństwa
w tym układzie prawnym, nawet na Zachodzie, gdzie nasze pieniądze nie są w stanie być bezpieczne, nasza własność, w takim prawie wojennym albo wyjątkowym prawie konfliktu międzynarodowego z Rosją i z Chinami. I to, że Stany Zjednoczone grożą i pokazują, co może czekać Chiny w systemie SWIFT-owym, to już jest dla mnie takim znakiem zapytania, co może dziać się dalej. No dzisiaj zobaczymy, co powie Biden i to będzie ciekawe. Czy się nie zrobi, dzisiaj nie nastąpi jakiś punkt zwrotny, typu, że nie wiem, czy oglądaliście te wyrywki z rosyjskiej telewizji, oni boją się, że Zełenski się dołączy do tej wypowiedzi Bidena. Zobaczymy. No i bardzo dużo osób wiąże z dzisiejszą konferencją w Warszawie nadzieję. Ja uważam, że może to być jakiś punkt zwrotny, ale nie wiem. I giełdy ogólnie, bo jest wojna w górę. I teraz pomimo tej dużej inflacji, to też uczulam zawsze, że media nas straszą, szczególnie tacy pseudoekonomiści, że wojna, inflacja, drukowanie i to jest kryzys i że kryzys w naszych głowach oznacza spadki na giełdach, nie? Ale jak sobie zobaczycie giełdę w Iranie, to ona jest na all time high. Jak zobaczycie sobie giełdę w Argentynie, wyrażoną oczywiście w walucie Merval, jest na all time high. I jeśli Stany Zjednoczone będą drukować, to nawet jeśli będzie ten kryzys, to na indeksach możemy go nie zobaczyć, bo będzie wyrażony w dolarach. Jak zobaczycie indeksy w latach 70., to w latach 70. mieliśmy w Stanach duży kryzys, a jednocześnie indeksy szły w bok, a siła nabywcza ludzi spadała, więc tego nie widzieliście w ogóle na indeksach giełdowych. Byliście biedniejsi, ale kursy akcji były w totalnej hoście, nie? I ciekawa rzecz właśnie w Iranie się dzieje. Już samo wspomnienie o negocjacjach albo o powrocie, jakby zejściu sankcji w Iranie spowodowało tam jakąś turbohossę, nie? No także takie są moje bety. Mogą się zmienić, bo ja mam taki horyzont, jakby nie prognozuję na rok, bo spodziewam się, że dużo rzeczy może się wydarzyć, ale na razie mam obstawione w dolarach, że złotówka osłabnie i krypto, że wybije irracjonalne poziomy do góry. W historii świata często okazywało się, że jeśli byśmy mierzyli państwa wielkością PKB, że jakiś stepowy lud z Mandżurii w oparciu o system 6 czy 4 chorągwi, już nie pamiętam dokładnie, podbijał całe Chiny i rządził tam przez połowę nowożytności Chin, aż do jej upadku na początku XX wieku. Także jakby nie analizowałbym tej akcji i reakcji na zasadzie, kto ma większego i kto jest silniejszy, bo często państwa europejskie okazywały się, pomimo dużej odległości, sprytniejsze i od państwa Wielkich Mogołów, gdzie narzuciły swój system podatkowy, i od wojen opiumowych z Chinami. Pomimo tego, że na początku XIX wieku to w PKB te państwa, tak jak historycy są w stanie te PKB policzyć, biły całą Europę pod tym względem, nie? Więc my jakby Zachód trochę, myślę, że kulturowo wyróżniamy się historycznie ze względu na nasze podejście indywidualistyczne, a te podejście kolektywne, może jesteśmy w nim trochę zakochani, nie? Bo jakbyśmy oglądali filmy Agnieszki Holland na temat Związku Radzieckiego w latach 30., no to albo tego, co Hitler zrobił po kryzysie, no to przeciętny człowiek chce takiej siły, konkretów, autostrad w III Rzeszy, wielkich fabryk i hut i stali w Związku Radzieckim, pięknych inwestycji, ilości cementu wydanego w Chinach i tak moglibyśmy określać siłę danego państwa, a na końcu przychodzi ta reakcja niestety państw demokratycznych, które jak patrzymy na przestrzeni od powstania Stanów Zjednoczonych, tkwią w ciągłym kryzysie i permanentną cechą demokracji jest ciągły burdel po prostu, nie? Nieważne, kiedy spojrzysz na jakieś gazety, to jest jakaś kłótnia polityczna, jakaś rozpierducha, ktoś z kimś, jakieś skandale, nie? Tego nie ma w państwach autorytarnych, takich jak Rosja, gdzie wyjdzie Putin, ustawi sobie 10 oligarchów albo Łukaszenko i zacznie ich po prostu jeden po drugim w imieniu swojego ludu trzepać. W Korei Północnej też niby jest taki porządek, a czasami muszą jeść trawę, nie? Albo w Chinach też wydaje się taki porządek, więc jakby nie przeceniałbym
tego PR-u gospodarczego, bo wielokrotnie Zachód z perspektywy demokratycznej bardzo fajnego systemu stawiającego na indywidualność, wolność słowa, jeśli tego nie zatracimy, to jesteśmy w stanie wygrać kapitałem, innowacyjnością. Ja bym tego nie negował, a raczej doceniał jako przede wszystkim wielką siłę Zachodu. Nie? To, że oni są tam bardziej poukładani, są w stanie centralnie zaplanować jakieś wielkie inwestycje, okej, nie? Ale to demokracje w czasie kryzysu są w stanie postawić wszystkich ludzi, czego dowodem jest na przykład Ukraina. Mamy państwo autorytarne, którym żyliśmy w bańce, Rosję, w którym żyliśmy w bańce informacyjnej, armia taka, wojsko najlepsze, tak pomimo historycznych dowodów, że przegrali w Finlandii, ciężko sobie radzili w pierwszych dniach Barbarossy, pomimo tego, że stali na granicy. Tak samo odnośnie Chin, przegrali w sumie z Wietnamem, to chyba jedyna ich wojna jako państwa komunistycznego, można powiedzieć. Innych wojen nie prowadzili, a mamy Stany Zjednoczone, które są może kapitalistyczne, ale wojują na całym świecie od lat, tak jak Imperium Brytyjskie w XIX wieku. No i krzewi tą demokrację na całym świecie, nieważne czy nam się to podoba czy nie, ale ten system myślę, że jest pomimo, można powiedzieć, jakiegoś zakłamania trochę lepszy, nie? Bo jednak wolałbym, żeby Amerykanie pozwolili nam pracować, rozwijać i żeby nami handlowali na ich warunkach z dolarem, niż żebyśmy pracowali w obozach, nie, na przykład, ale budowali piękne, zajebiste autostrady i wielkie strzeliste kolumny i budowali wielkość jakiegoś państwa w oparciu o jakieś resentymenty, czy to resentymenty III Rzeszy dotyczące przegranej po I wojnie światowej, czy Chin, wielkich Chin z XVIII wieku, bo takie resentymenty są w Chinach i tym są karmione chińskie dzieci w szkołach podstawowych, czy wielką carską Rosją, którą Putin próbuje promować, nie? A po drugiej stronie mamy jednak demokrację i tak jak widzimy, Ukraińcy pomimo założeń geopolityków, że przegrają wojnę w 3 dni, ja też zastanawiałem się, czy oni są w stanie się podnieść. Duchem, demokracją, marzeniami są w stanie coś ugrać. Oczywiście po drugiej stronie mamy autorytarne państwo, gdzie na końcu mamy też ludzi, którzy muszą podjąć decyzję, czy ja jako Rosjanin zastrzelę mówiącego też prawie po rosyjsku Ukraińca, nie? I tu są już dylematy ludzkie. Ja uważam, że demokracje, wierzę w demokrację, powinny pomimo burdelu, który jest, wygrać i ciągłego kryzysu, bo jak patrzymy na demokrację, zawsze ten nieporządek był i widoczny w mediach, i widoczny w kulturze i cały czas panował burdel. A pomimo tego jest to lepszy system.